Cześć! Dzisiaj mamy nowy dzień, zmieniliśmy lokalizację, spakowaliśmy się rano z Gorącego Potoku i teraz jedziemy w stronę Jeziora Czorsztyńskiego. Jedziemy oczywiście też bez żadnej rezerwacji, chcemy trafić nad kemping nad zalewem. Zostało nam jeszcze ile? 10 minut do kempingu. Mamy nadzieję, że będzie miejsce, no i zaraz się tego przekonamy. A co do naszych planów na ten tutaj dwudniowy wypadzik nad jezioro, chcemy zaliczyć Velo Czorsztyn. Oczywiście nagramy całą trasę, oczywiście tą dłuższą trasę, nie gondolami, no ale to zobaczymy, jeszcze takich konkretnych planów nie mamy. No i ogólnie sobie tutaj troszkę pojeździć rowerkami. Tak, mamy nadzieję tylko, że pogoda nam dopisze, bo dzisiaj jest taki właśnie dzień z deszczem, dlatego uznaliśmy, że będzie on idealnym na to, żeby się po prostu przemieścić z jednego kempingu na drugi, a jutro ma być pełne słońce, więc chcemy to wykorzystać. Tak, jeszcze takie na marginesie, serwisowaliśmy sobie dzisiaj rowerki w Nowym Targu w Decathlonie i naprawdę z całego serca mogę polecić, nie pamiętam Pan Marek. Pana Marka z Decathlonu, ktoś konkretnie się zna, więc jeżeli ktoś by szukał serwis rowerów albo elektrycznych naprawę lub zwykłych, albo naprawę, to w Decathlonie w Nowym Targu naprawdę polecamy, konkretny gość. I z głównej drogi zjeżdżamy tutaj w lewo i tam w dół musimy jechać. Tu jest pole, tutaj czy? Ale no to zjedźmy tu na parking i pójdziemy się dowiedzieć. Już dodzwoniliśmy się tutaj do pani. Tutaj. Tak, i ona tu na nas czeka i możemy sobie wybrać, którą stronę chcemy, nie? Tutaj będzie pani na nas czekała gdzieś. I sytuacja wygląda tak, że już się tutaj ulokowaliśmy, ale nie rozkładamy na razie niczego, tylko idziemy na obiad, bo jesteśmy bardzo głodni. Jeżeli chodzi o koszty, to jeszcze nie wiemy, ale taki pobyt tutaj prawdopodobnie to będzie około 80 zł ze wszystkim, ale my teraz idziemy coś zjeść, bo jesteśmy bardzo głodni, a kemping pokażemy Wam później. I po kilometrowym spacerku doszliśmy do karczmy Zadyma. Niestety, ale ze względu na to, że pada, musimy usiąść w środku i czekamy teraz na karty. Tutaj tak wygląda karta. Restauracja Zadyma Browar. Jeżeli chodzi o ceny, to Bartek zamówił sobie kwaśnicę za 18 zł, ja barszczyk czerwony za 18 również. Do tego mamy tutaj dania główne. Ja się skusiłam na żeberka, Bartek na pstrąga i do tego wszystkiego właśnie trzeba sobie dobrać jeszcze dodatki. Więc tutaj na przykład takie żeberka kosztują 47 zł, ale z dodatkami ta cena będzie wyższa. Tutaj w karcie ogólnie też znaleźliśmy coś takiego jak wino Zadyma. Tutaj w cenie 45 zł za butelkę, ale jest to wino wytrawne, ja niestety takich nie lubię, więc zdecydowaliśmy się na piwka i teraz czekamy na nasze zamówienia. Przyszła nasza pierwsza część zamówienia, tu jest Bartka kwaśniczka, tak wygląda, z żeberkiem, a ja mam tutaj mój barszczyk czerwony z uszkami, także jemy, bo musimy się zagrzać, bo jest bardzo zimno na zewnątrz dzisiaj. A oto druga część naszego zamówienia, moje jasne piwko i tutaj Bartka ciemne, tak wygląda. Przyszło nasze drugie danie, Bartek ma tutaj pstrąga z frytkami i do tego surówkę. Ja dostałam żeberka i powiem szczerze, że no, jestem w szoku ich wielkości i mam nadzieję, że Bartek właśnie mi pomoże z nimi, do tego ziemniaczki opiekane. Także smacznego, kochani. W związku z tym, że w środku było bardzo gorąco, postanowiliśmy sobie po obiadku wziąć jeszcze po piwku i usiąść na tarasie tutaj z takimi widoczkami. Nie wiem, czy będzie widać na kamerze, ale niestety bardzo pada deszcz i chcemy tutaj troszeczkę przeczekać, a tu jest bardzo fajnie właśnie. A jeżeli chodzi o nasz rachunek, na chwilę obecną za wszystko zapłaciliśmy 227 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że przedtem tak bardzo padało, to z restauracji uciekliśmy prosto do naszego autka, a teraz, kiedy pogoda się poprawiła, to byliśmy tutaj w tym barze, który jest na terenie kempingu, tutaj jest również recepcja i tutaj właśnie za cały nasz pobyt zapłaciliśmy 150 zł, to jest za 2 doby, gdzie przy jednej nocy campervan kosztuje 25 zł, za osobę jest 15 zł plus przyłączenie do prądu 25, czyli jedna doba wychodzi 75 zł. Więc cena nie jest zła. Jeżeli chodzi o kemping, to nagramy go później, a teraz idziemy na taki mały spacerek tutaj wzdłuż jeziorka, bo ktoś mi obiecał oscypki, a ja nie podaruję.
Około 300 metrów od naszego kempingu, tuż obok straży pożarnej, jest mały plac zabaw dla dzieci, który jest ogrodzony, więc jest to bardzo fajna alternatywa, żeby przyjść sobie tutaj z dzieciaczkami, żeby mogły się pobawić. A centralnie na wprost niego jest zejście na dół, gdzie tutaj kierujemy się już bezpośrednio na dół do plaży. Jest to publiczna plaża, obok niej jest parking płatny, więc możemy sobie tutaj zarówno dojść pieszo, jak i dojechać autkiem. My ze względu na to, że mamy bardzo blisko, no to właśnie idziemy sobie na taki spacerek i oczywiście pokażemy budki, które tutaj są, stoiska. Mamy nadzieję, że dzisiaj będą otwarte, bo wczoraj jak się wybraliśmy, to niestety, ale były już zamknięte. I tak, miejsce postojowe za samochód osobowy to 20 zł, za busa kampera 25 zł, za grillowanie 10 zł i toaleta 3 zł. I to jest tutaj po lewej stronie ten parking właśnie. Do tego tutaj mamy już jakieś budki z fast foodami. Tu kolejny parking, a tam na końcu tego parkingu właśnie jest jeszcze wypożyczalnia rowerków. A my schodzimy tutaj na dół na plażę. I tutaj przy plaży właśnie znajduje się taki mały punkt z grami, gdzie niestety, ale Cymbergaj jest tragiczny. W ogóle po wrzuceniu monety praktycznie w ogóle nie działa. Bardzo ciężko się na nim grało wczoraj. A tu jest plaża. Do tego mamy tutaj właśnie po lewej stronie boisko do siatki. Mamy tu parasolki, możemy sobie tutaj leżaczki pożyczyć. Zaraz zobaczymy, jaka jest cena w ogóle. I do tego jest jeszcze właśnie tutaj wypożyczalnia sprzętu wodnego. Mamy tutaj rowerki, kajaki. Także fajna opcja na spędzenie popołudnia. Możemy sobie wynająć również rowerki, kajaczki, widzę. Ale ty chcesz iść do wody, Z tego co pamiętam, wczoraj patrzyłem na cennik, to za dwuosobowy jest 30 zł, a za czteroosobowy 50 zł za godzinę. Leżaki nie mam pojęcia w jakiej cenie, ale tylko zaraz się dowiem. A leżaki to jest 4 godziny 15 zł lub cały dzień za 20 zł. No, Także spoko. A parasol, 2 leżaki i stolik to jest 30 zł za 4 godziny lub 4 dyszki za cały dzień. Także nie jest dużo za taki cały komplet z no parasolką tak wiesz, wszystkim. na takim piaseczku sobie można fajnie dzień spędzić na tle pięknego zamku. A tutaj właśnie są, w tym miejscu są przyprawy gondolowe. Również płynęliśmy, można sobie przepłynąć z jednego zameczku w Sztolsztynie tutaj do Niedzicy, albo odwrotnie. Koszt później Wam powiemy. A tutaj właśnie wczoraj zauważyliśmy, że tutaj jest kilka miejsc, gdzie sobie parkują kampery. Nie powiem Wam, pewnie trzeba się z właścicielem dogadać i pewnie będzie można sobie tutaj stanąć. Miejsc jest niedużo. Jakby ktoś chciał przy samej wodzie, myślę, że jest tutaj szansa. Tutaj właśnie są te kempingi. Może uda się je lepiej uchwycić to. Na jakiej zasadzie? Nie wiem, ale jakby ktoś wiedział, napiszcie w komentarzach, sam jestem ciekawy. Tutaj również sobie możemy przetransportować rowery z jednego brzegu na drugi i skrócić troszkę Velo Czorsztyn, czyli trasę wokół jeziora Czorsztyńskiego z bodajże 40 km do 27-8, gdzieś tak. Bo tak jak nam wychodziło właśnie 27, jak byliśmy po drugiej stronie jeziora, no to jakbyśmy przypłynęli, praktycznie byśmy byli w miejscu startu, więc 27. A my przyjechaliśmy tutaj wokół. No nie była to może jakoś super już trasa, ale ta trasa dłuższa to ma 40 ponad kilometrów, więc kwestia wyboru. I tak właśnie sobie rowerzyści skracają drogę, więc spoko. Rejs w jedną stronę to jest 15 zł, a z rowerkiem 25. W dwie strony 3 dyszki. Także spoko, jeżeli chodzi o skrócenie. A tutaj właśnie mamy prom. I tutaj też właśnie sobie można rowerami na niego wsiąść i po prostu przepłynąć na drugą stronę. Byliśmy tu wczoraj, wieczorem jak deszcz padał. No już wszystko, miasto widmo umarłe, Tak, nie było tu nikogo kompletnie i wszystko było pozamykane. A ktoś mi obiecał oscypki i nic z tego nie wyszło jak zwykle.
Ale Ty sobie wmawiasz, ja ci coś obiecuję. idziemy tutaj do góry. Tuż obok parkingu, tutaj przy zamku na Niedzicy, znajduje się wozownia, a obok niej stoi sobie tutaj pan i ma przepyszne owoce. Naprawdę śliwki od tego pana są genialne i zachęcamy do kupowania. Ich ceny są bardzo niskie, a owoce rewelacyjne. Już jesteśmy tutaj drugi raz w tym miejscu i za każdym razem robimy u niego zakupy i jeszcze na pewno do niego wstąpimy na powrocie, bo naprawdę warto. A tu przy parkingu oczywiście standardowo budka z pamiątkami, magnesiki, karteczki, wszystko. Na parkingu mamy tutaj znak informacyjny, w którą stronę do zamku, do wozowni, do kasy, do spichlerza. Jeżeli chodzi o wejściówki, to tam jest właśnie z tamtej strony jest kasa. Czasami warto kupić wcześniej, bo jest bardzo duże obłożenie, ale teraz może pójdziemy, zobaczymy w ogóle w jakiej cenie są bilety. Jeśli chodzi o cenę biletu, jest to 28 zł normalny i aktualnie jest troszeczkę luźniej, że moglibyśmy wejść po prostu od ręki, zwiedzać, bo pani właśnie powiedziała, że się troszeczkę poluzowało w tym momencie, ale ogólnie czasami trzeba nawet godzinkę albo dwie poczekać, w zależności od tego, jakie jest obłożenie. A za kasami oczywiście tu już się zaczynają wszystkie stoiska, budki i cały asortyment z wyrobami swojskimi, jak również pamiąteczkami. Anetka o pamiąteczkach, o stypeczkach i wszystkich, budki budkami, ale ważniejsze jest właśnie to, co tutaj widać. Zapora, piękny widok, a po drugiej stronie zapory, jeżeli ktoś oglądał nasze filmy, chyba 2 lata temu byłem, po drugiej stronie, w tamtym miejscu jest taka genialna bacóweczka i bardzo dobre serki, więc może się tam przejdziemy i to nagramy, jeżeli będzie jeszcze otwarta. Nie może, mój drogi. To w tej budce właśnie kupowaliśmy serki, jak byliśmy podczas naszej wycieczki na Velo. No i niestety nie były zbyt dobre, to trzeba przyznać. Dobre i mało żurawiny. Tak, bardzo mało żurawinek, cena? bardzo tłuste. 5 zł. Ło. Cena to piątka za jeden, więc no Bardzo niestety, średnio. ale nie polecamy ich. Nam totalnie nie smakowały. I tu od budek, od wszystkich takich małych lokalików wchodzimy już na zaporę, gdzie za chwilkę będziemy mieć piękny widok po naszej lewej stronie. Tablica informacyjna. Czerwony klasztor, tam byliśmy 2 lata temu. 11 km. Spływ Dunajcem również 2 lata temu byliśmy 6 km stąd. Elektrownia wodna. I taka ogólnie informacyjna. A tutaj mamy superowski widok na zameczek. A jak się pewnie pójdziemy dalej, to i będzie w Szczeszczynie widać te ruiny zamku po drugiej stronie brzegu. I tutaj takie piękne widoczki już na oba zamki. Dosłownie po kilku minutkach jesteśmy już na drugiej stronie zapory i przed nami jest wielki napis bacówka, sery wędzone za 200 metrów. I to właśnie tam idziemy. Tu na końcu już widzimy bacóweczkę. Zaraz się okaże, czy coś kupimy, czy nie. Mamy sery wędzone, bacówka u Jasia. Dodatkowo tutaj przy bacóweczce
Mamy takie ławeczki, żeby sobie usiąść i odpocząć i popatrzeć na jeziorko, ale tu musimy podejść wyżej. Tu są ławeczki, tu bacówka, a tu widok na zamek. Pięknie to wygląda stąd. Miejsce idealne do odpoczynku, oczywiście z oscypkiem w ręku. Placówka jest czynna od 8 do 19, ale niestety pani już miała tylko same gigantyczne serki. Taki jeden za 35 zł, ale niestety one były tak duże, że no po prostu nie ma szans, żebyśmy to zjedli. No i musieliśmy zrezygnować. Ja jestem rozczarowana tym, że nie było nic małego, no ale trudno, może następnym razem się uda. Ale za to widok mamy tutaj piękny. Niestety bez oscypka, ale wracamy już na kemping teraz. Mamy w planach jeszcze napalić grilla dzisiaj, bo pogoda jest idealna do tego, więc przy okazji jeszcze pokażemy Wam, jak wygląda kemping, na którym się zatrzymaliśmy. Kemping, na którym się znajdujemy, nazywa się Kemping nad Zalewem i znajduje się on przy takiej samej ulicy. To jest ulica nad Zalewem. Charakterystycznym punktem tutaj wjazdu na ten kemping jest wypożyczalnia rowerów. Tuż na początku, na wjeździe, jest to taki duży niebieski kontener. I mamy dwie opcje. Możemy tutaj zjechać już tą drogą wzdłuż na pole kempingowe lub pojechać sobie tutaj tym asfaltem i wtedy dojedziemy na sam dół nad zalew. Jeżeli chodzi właśnie o kemping, to to, co widzicie tutaj po prawej stronie, to jest już całe pole kempingowe, które jest widoczne. Jest to jedna z części jego, ponieważ ten kemping jest podzielony na dwie części. To jest górna, gdzie niestety jest bardziej stromo i tutaj trzeba właśnie mieć podjazdy, ale właściciele mają też tutaj swoje, więc pożyczają w razie czego, jeżeli ktoś nie ma. Plusem lub minusem tego miejsca jest to, że nie ma tutaj wydzielonych parcelek, tylko po prostu każdy staje gdzie chce i jak chce. Jest to już kwestia indywidualna, które miejsce nam się podoba, z którego chcemy skorzystać i gdzie się ustawić. Tu jest już troszeczkę więcej osób, gęściej troszkę tak to wygląda. Kemping nie jest bardzo duży, no i mówię, no tutaj wszystko zależy od tego, jak i gdzie się ustawimy. Jeżeli chcemy mieć lepszy widok, no to lepiej stanąć tutaj troszeczkę wyżej. Tu z tych niższych miejsc nie widać tak dobrze jeziora, ale jest bardziej płasko, co też jest dużym atutem. No i stąd oczywiście jest bliżej do sanitariatów i do zejścia nad wodę. Jeżeli chodzi o rezerwację miejsc tutaj, no to my przyjechaliśmy po prostu bezpośrednio, ale że nie było nikogo właśnie w recepcji, no to trzeba było dzwonić na numer telefonu i tutaj zaraz właściciele przyszli i wszystko nam wytłumaczyli, pokierowali nas, gdzie możemy jechać, jak to wszystko tutaj wygląda i funkcjonuje. Teraz zejdziemy niżej na tą drugą część kempingu, ponieważ tutaj z tej właśnie asfaltowej drogi mamy dwie możliwości. Jedna to jest właśnie tutaj w dół, zjeżdżamy na tą pierwszą część kempingu, a tędy również możemy tutaj w prawo wjechać sobie na tą górną część. Jeżeli chodzi o dolną, to przejdziemy tutaj w dół. Tutaj również każdy staje gdzie chce i jak chce. Jeżeli chodzi o przyłącza do prądu, no to są w kilku miejscach, więc nie ma z tym problemu. Tylko po prostu trzeba mieć długi kabel, jeżeli stajemy gdzieś dalej. Ta część jest znacznie mniejsza i są tutaj przyczepki, które są tutaj już na stałe po prostu. Jest tutaj kilka takich, które są właśnie na stałe zagospodarowane, więc pole manewru tutaj z tymi miejscami jest troszeczkę mniejsze. Tu przed nami znajduje się grill bar, który jest czynny po południu. Nie korzystaliśmy z niego, więc nie wiem, jak to cenowo wygląda, ale właśnie w tym barze również znajduje się recepcja i tutaj przychodzimy załatwiać wszelkie formalności. Tutaj są albo właściciele, albo ich córka i tutaj dokonujemy wszystkich opłat i tak dalej. I tu jest właśnie cały cennik, jeżeli chodzi o kemping. Osoba dorosła 15 zł, dziecko od 4 do 10 lat 10, namiot 17, 30 w zależności od wielkości, przyczepa kempingowa 25, kamper 30, bus albo camper van, tak jak my mamy, 20-25, samochód osobowy z namiotem 20,
Także tutaj ceny są właśnie bardzo różne. Jest możliwość również zrobienia sobie prania, gdzie kosztuje to 25 zł, ale to trzeba się wcześniej tutaj umawiać z właścicielką na ten temat i dogadywać szczegóły. Tutaj dodatkowo są właśnie również kilka domków do wynajęcia, więc jest też inna alternatywa spędzenia czasu. Ale właśnie jeżeli chodzi o to pole, to stąd jest już taki troszeczkę, że tak powiem, lepszy widok na jezioro, bo jest tutaj bliżej. Także tak to wygląda, a teraz pokażę Wam jeszcze, jak wyglądają tutaj sanitariaty. Jeśli chodzi o sanitariaty, to umieszczone są tutaj w tym małym brązowym budynku, czyli tak jakby pośrodku między jedną częścią pola a drugą. Dodatkowo tutaj mamy kosze na śmieci. I tutaj mamy właśnie wejście do sanitariatów, z tym, że mamy wspólne damskie i męskie. Tutaj są toalety, jest 5 kabin, do tego umywalki z lustrami. Ogólnie cały czas jest tutaj czysto, jest mydełko, papier, a tutaj mamy prysznice. Ale właśnie ze względu na to, że są wspólne, to nie będziemy wchodzić do środeczka, ponieważ cały czas ktoś tam jest, więc nie będziemy przeszkadzać. Tuż obok sanitariatów mamy miejsce, gdzie możemy sobie nalać wodę i opróżnić toaletę chemiczną. Tu są takie punkty. Dodatkowo jest tu jeden zlew, gdzie możemy umyć sobie swoje naczynia. Troszeczkę mało tego miejsca, bo trzeba czasami stać w kolejce, ale nie ma tragedii. A tutaj właśnie można sobie też dolać wody. I tutaj od sanitariatów mamy bezpośrednie przejście na tą drugą część. I my w sumie stoimy również bardzo blisko. A tu jest ta cała część właśnie tego górnego pola. Więc tak w skrócie wygląda całe to pole kempingowe. Nam się ogólnie tu podoba, chociaż czy takie stawanie, gdzie ktoś chce i jak chce, jest fajne, no to już jest kwestia dyskusyjna, co kto woli. A Was zapraszamy do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Pa!